Nazywam się Kuba Roterman i lubię fotografować samoloty w Pyrzowicach. Nie pamiętam, który to był rok, ale podejrzewam, że to mogło być jakieś 6-7 lat temu, bo jeździliśmy regularnie z rodzicami, z rodziną do takiej miejscowości, to jest na Pojezierzu Pomorskim chyba, to nie jest nad morzem, od Słupska to jest jakieś 60 km, mniejsza z tym. W każdym razie poza kąpielami w jeziorze, jak była temperatura i pogoda sprzyjająca, no to nie było tam za wiele atrakcji w tej miejscowości, no spacery z psem, tego typu rzeczy. Więc czymś można było się zająć w międzyczasie, prawda? A tam ta miejscowość była usytuowana właśnie jakoś, nie pamiętam jak ta droga lotnicza się nazywała, UL621 albo UN191, któraś z nich w pobliżu. Także tam się pojawiały samoloty na wysokościach przelotowych, no i one zmierzały w stronę Warszawy, to były głównie transatlantyki lotu. Pożyczyłem lornetkę od takich znajomych, którzy tam byli miejscowymi. Także przez tą lornetkę zacząłem zauważać, że samoloty różnią się sylwetkami. No ilością silników to każdy zauważy, na pierwszy rzut oka to widać. A przez lornetkę widać, że to jest inna powierzchnia skrzydeł, inny kąt tych skrzydeł, różne grubości kadłuba, różne proporcje, takie... No z czasem się to po prostu zaczęło rzucać w oczy. No bo tamto to było takie obserwowanie samolotów. Wtedy mnie zaintrygowały, zaciekawiły i zainteresowałem się tym tematem. Na początku nie robiłem właśnie zdjęć, nie miałem aparatu nawet cyfrowego, później miałem takiego kompakta, także na własne potrzeby robiłem zdjęcia, żeby później na komputer sobie zgrać i mieć pamiątkę z tego wypadu. No na początku jeździliśmy z tatą, tutaj na to lotnisko jeszcze troszeczkę inaczej wyglądał terminal i w ogóle ojciec był na tyle wyrozumiały, że po prostu na moją prośbę raz na jakiś czas jechaliśmy na lotnisko i sobie patrzyliśmy na samoloty. Mniej troszeczkę tego latało, ale zawsze tam się rozeznałem, miałem takie rozkładziki, jeszcze lot wtedy, pewnie nadal są takie rozkładziki w formie tradycyjnej, papierowej. Tutaj było kilka połączeń. A żeby takie zdjęcia robić w celu publikacji później, żeby inni też mogli sobie pooglądać, żebym mógł je jakoś uporządkować, wrzucać na galerię, publikować, no to robię takich zdjęcia od 3 lat. Już bez taty jeżdżę samodzielnie, to znaczy teraz częściej z kumplami, prawda? To jest takie radyjko, bardzo przydatna rzecz, nazywa się skaner nasłuchowy. O. Tutaj złapało jakąś transmisję do Ryanaira, w pobliżu gdzieś tu się kręci jakiś Ryanair, nie wiem czy do Krakowa albo do Katowic. To było na częstotliwości Kraków Zbliżanie, czyli 121,075. Tak jak mówiłem, jest to pomocna rzecz, ponieważ wiemy z wyprzedzeniem, że jakaś maszyna jest już w pobliżu, że zaraz będzie lądować, zaraz, czasami za 20 minut, jeżeli w porę się zorientujemy, że to jest coś, co nas interesuje. No po wylądowaniu tutaj możemy słyszeć, na jakim stanowisku zostanie ustawiony samolot.
A ile tu godzin spędzasz? Różnie. Zdarza się, że przyjeżdżam autobusem na przykład 2 godziny, bo muszę jechać z przesiadką. Jeszcze aktualnie nie mam prawa jazdy. Mam umówiony egzamin 20 października. Może zdam, może nie. Zobaczymy. Jadę autobusem 2 godziny. Teraz tak stosunkowo podam, jakie to są proporcje. Jadę autobusem w jedną stronę 2 godziny przy dobrych wiatrach. Jeżeli mi się ułożą przesiadki tam w Bytomiu, czy w Będzinie, czy zależy gdzie się przesiadam. Kilka mam wariantów, a nawet kilkanaście chyba. Przyjeżdżam czasami na pół godziny, bo chcę sobie sfotografować konkretny samolot danej linii lotniczej, którego na przykład nie mam w swojej kolekcji, albo mam, ale mi się podoba, lubię na niego patrzeć. I kiedy mam autobus powrotny, dajmy na to za pół godziny, za 40 minut, a nie mam siły na przykład dłużej, albo jestem głodny, albo nie w sosie, wracam. Kolejne 2 godzinki. Także no, tak to wygląda. Ale często się zdarzało, że byłem tutaj od świtu do wieczora. W zimie też. W sezonie letnim, w zimie od świtu nie za bardzo, bo jasno się zaczyna robić, nie wiem, koło 8, 9, można jakieś sensowne zdjęcia zrobić. Po ile czasu czekamy między lądowaniami, na przykład, między operacjami? Średnio 40 minut średnio, zależy od dnia, zależy od pory dnia też. Są takie przestoje, takie pauzy w ciągu dnia, kiedy na przykład wszystko odleci i zanim przylecą te zbazowane maszyny, a w międzyczasie nic się nie pojawi, takiego obcego, że tak powiem, no to są 3 godzinki na przykład rano, między tym okresem, kiedy one wylatują z Pyrzowic, o świcie, te odloty takie od 6 do 6:30 powiedzmy. Tutaj mamy zbazowanych kilka maszyn, one opuszczają nasze lotnisko. Po prostu jeżeli się robi zdjęcie na tle nieba, na przykład samolotu na tle nieba, kiedy nie chce zrobić jakiejś super wymyślnej kompozycji, no to po prostu trzyma się w centrum kadru, dobiera się taką ogniskową, żeby mu nie uciąć na przykład końcówek skrzydeł, chyba że celowo chce zrobić ciasny kadr, czyli tak fajnie przyciąć od razu w aparacie, prawda, żeby później się nie bawić za bardzo w programie graficznym. To znaczy ja oszczędnie raczej robię zdjęcia, w ogóle nie używam trybu seryjnego w aparacie, jak robię zdjęcia. Czekam na taki moment, na taki kadr, kiedy wiem, że chcę zrobić zdjęcie, wiem jak chce ono wyglądać. Raczej wolę, żeby było widać facjatę samolotu, twarzyczkę. Samoloty mają też twarzyczkę, mają buźkę, mają silniczki. Kochane są samolociki. Kręci mnie osobowość poszczególnych maszyn. One mają charakter. No, ja nie traktuję tego tak, że to jest materiał na zrobienie zdjęcia i na opublikowanie go i kolejny. Są maszyny, typy maszyn, które bardziej lubię, które mi przypadły do gustu ze względu na swoje kształty, czy odgłosy na przykład. No zapachami to one się raczej nie różnią. Ale mam takich swoich faworytów na przykład, że jak patrzę sobie na ten samolot, no to jest mi bardzo miło, jeszcze jak go słyszę. Zdjęcia są pamiątką, na zdjęciu nie czuć na przykład tej bliskości, jaka była podczas wykonywania tego zdjęcia. A ile już tych zdjęć zrobiłeś wszystkich w ogóle? Nie wiem, ja nie liczę, ale wiem, że na dysku już mam bardzo mało miejsca mi zostało, a muszę mieć na takie bieżące sprawy komputerowe, jakieś tam tworzenie plików tekstowych czy czegoś. Komputera się nie używa tylko do zdjęć, prawda? Chociaż przyznaję się, że głównie właśnie dlatego korzystam z komputera. Wiesz czego żałuję ostatnio, że nie wyłapaliśmy tej elektry na skanerze, nie skumaliśmy, że to ona? I myśmy widzieli tylko jak ty zadzwoniłeś do mnie, wtedy te światełka takie pulsujące, ale zero dźwięku. Nam ostatnio o dźwięk bardzo chodziło, elektry, jak silniki pracują, jak to, czy to buczy, czy to huczy, czy to piszczy, czy co się z tym dzieje, nie? No, ale się nie udało. Polowaliśmy do 3 razy sztuka. No ale co, w domu siedzieliście i patrzyliście na radar? Nie, tutaj. Aha. Ja wątpię w ogóle, żeby ona się na radarze pokazywała. Podejrzewam, że nie. Może w tabeli jakieś dane cząstkowe wysyła, ale pozycji raczej nie pokazuje, nie? Elektra na radarze. A czekaj, co to jest poza tym? Lockheed L188C Elektra, produkowany w latach od 57 do 61 roku.
znaczy ja korzystam z Jet Photos.net. Korzystam w tym sensie, że wrzucam tam swoje fotki, publikuję. No i oglądam też cudze, prawda? Jestem na bieżąco. Ja tylko z tego serwisu lotniczego, to znaczy związanego ze zdjęciami samolotów korzystam. Z żadnego innego nie, chyba że tam właśnie jakoś przypadkiem jakiś link, na przykład nie ma na Jet Photos jeszcze jakiegoś samolotu, jakiejś maszyny sfotografowanej, a bardzo chcę zobaczyć jak ona wygląda, no to wtedy szukam gdzieś indziej. Aktualnie na przykład na 10 wrzuconych, chociaż nie zdarza się tak, że wrzucam hurtem 10 zdjęć. Ostatnio jakoś mam w ogóle tak brak weny troszeczkę, jeśli chodzi o publikację zdjęć, obróbkę, publikację. No ale jeżeli na przykład wrzuciłbym 10, to tak przeciętnie odwalą mi 3, 4 jak mają gorszy dzień. No ale zdarza się, tak były takie okresy, jak faktycznie wrzucałem więcej, że wszystkie przeszły. To też zależy od osób, które tam to oceniają, te zdjęcia, czy mają dobry dzień, czy mają zły dzień, czy mają na przykład wymagania, czy są bardziej rygorystycznie podchodzą do tematu. To nie myślałeś o tym zawodowo? O lotnictwie w ogóle cokolwiek? Tak, tylko te Powoli się zaczynam nad tym zastanawiać. Kiedyś to w ogóle wykluczałem, że nie chciałem, żeby z pasji się zrobiła rutyna. To by było troszeczkę przykre, bo w tym momencie, jeżeli... Teraz tak nie zdarza się, ale na przykład kiedyś dawno, kiedy miałem jakiś zły dzień, gorszy humor, coś mnie smuciło, to ja jechałem sobie na lotnisko, no i tutaj się relaksowałem, tutaj się odcinałem od tego, włączałem się, jakby przełączałem na inny tryb. A jeżeli z tym miejscem by również były związane te przykre wydarzenia, na przykład w związku z pracą, z ludźmi, których nie lubię, z zadaniami, które muszę wykonać, a które no, nie sprawiają mi przyjemności na przykład, bo też takie by się zdarzały. No ale coś trzeba w życiu robić i... Z czegoś musi być ta kasa, prawda? Piotrka Lipińskiego poznałem 2 lata temu, to było dokładnie. Pamiętam ten dzień, bo to był 1 sierpnia, to znaczy wtedy pierwszy raz się spotkaliśmy tak face to face, ale zapoznaliśmy się już wirtualnie, wymieniliśmy troszeczkę wiadomości, właśnie poprzez forum, prywatne wiadomości wysyłaliśmy. Nie pamiętam, kto do kogo pierwszy zagadał, ja do niego, chciałem zapytać, czy to on, ponieważ ja nie byłem tak w temacie, nie kojarzyłem tego niku za bardzo, a wiem, że ktoś tam, bo się, teraz już za długa się historia robi. Dawaj, opowiadaj. Sfotografowałem przez przypadek pilota, który czyścił szybę tam między lotami. Przyleciał skądś tam, odlatywał później dokądś i stał sobie na stanowisku postojowym, to była chyba 12 wtedy jak stał. Wiem, że fajnie było widać zza płotu tam koło parkingu. No i polewał sobie z butelka po nałęczowiance, polewał szybę, no i czyścił. Nie wiem, czy tam jakieś muszki, czy ptaszyska, czy jakieś inne pterodaktyle złapał po drodze. No i zrobiłem mu te zdjęcia, on zobaczył, że robię zdjęcia, pomachał, pomigał światłami. No i tak mówię, kurczę, jakiś facet. No, ale ktoś chyba poznał jego, nie wiem, czy po rysach twarzy, czy po tym, że lata właśnie w tej linii. Wiadomo było, że tam jest taki jeden pan, co się nazywa Piotrek Lipiński, nawet się udziela na forum. No więc ja się odezwałem do niego, zapytałem, czy to przypadkiem nie on no, leciał tym Golfem Charliem. Nie pamiętam, jaki to był dzień. Jakiś konkretny dzień, także miał do wyboru odpowiedź tak lub nie. No i napisał, że to był on. Ja mówię, że... Aha, i się zgadaliśmy, powiedział, że nazajutrz czy za 2 dni przylatuje z Burgas jakimś tam konkretnym rejsem. To było za parę dni. 1 sierpnia to miał być, 2008 roku i wtedy było zaćmienie słońca. Pamiętam, to był taki wyjątkowy dzień. Ładna pogoda była, siadali na 0,9. Już z daleka widzieliśmy tą sylwetkę samolotu, te nóżki takie, te skrzydełka, te silniczki. Piękne. No, lądowanie bardzo gładkie. Pięknie przyziemił, naprawdę byliśmy pod wrażeniem. Mówię byliśmy, bo byłem z kumplem, z Kamilem z Bytomia. Patrzyliśmy na lądowanie z tarasu i później szybko polecieliśmy na... Ja nie pamiętam, co ja wczoraj na obiad jadłem, a pamiętam 2 lata temu dokładnie, co się robiło krok po kroku. To jest pasja, nie? Tak, tak. Polecieliśmy szybko przed płot, żeby przywitać go, żeby pomachać, żeby było miło. Nie wiedzieliśmy, jaką niespodziankę szykuje. A oni spokojnie zakołowali na stanowisko, otworzyli szyby z kokpitu, on nam zamachał, później patrzyli na zaćmienie słońca, bo akurat wtedy się zaczęło, w tym momencie, kiedy oni akurat na pyżowickiej płycie się znaleźli, słońce się zaczęło chować, znaczy nie było to widać tego tak na dworze, że się jakoś bardzo ciemno zrobiło czy coś, ale to była ta godzina faktycznie. I oni wzięli takie, mają jakieś takie, nie wiem co to jest, plansze, czy takie czarne, coś co przyciemnia dosyć mocno, że oni sobie po prostu przez okna kokpitu patrzyli na to zaćmienie słońca.
Po czym, no tam w międzyczasie pasażerowie wyszli z samolotu. Oni opuścili również samolot razem z personelem pokładowym, ze stewardessami. Wyszli przed samolot i ustawili się pięknie w rządku. Stewardessy w kolorowych kubraczkach czerwono-zielonych, jak to w Air Italii. Ładnie wyglądały. No i ustawili się i machali, pozowali do zdjęć. No ale coś z daleka robiłem to zdjęcie, także jakość jest kiepska, nie do publikacji absolutnie. Ale pamiątka jest fajna, zawsze jak patrzę na te zdjęcia na komputerze, to cieszy mi się twarz. W sensie w kokpicie? Nie, parę razy tam bywałem w kokpicie, to znaczy wiem, że tutaj większość kolegów, dla większości to jest jakaś mega atrakcja zasiąść za sterami na przykład samolotu, czy wejść, zobaczyć kokpit. Mnie to nie kręci. Wnętrze samolotu mnie jakoś nie rajcuje zupełnie. Zapach foteli, zapach może tak, bo mi się kojarzy z lotem, przygotowaniem, później wjazd na pas i tak dalej. W Ryanerze na przykład jak te szyby się trzęsą, te wszystkie panele, bo to wszystko z plastiku, to jest klimat, tak. Ale nie, kokpit nie. To znaczy fajnie było popatrzeć, zawsze coś nowego, innego, ale mnie raczej od zewnątrz samolot intryguje. Podoba mi się samolot jako dzieło sztuki. Samolot traktuję. Ale zimą można na przykład zrobić, miałem taki plan ze znajomymi, żeby iglo zrobić gdzieś tam w plenerze. Ale jakoś pomysł nie doszedł do skutku, do realizacji. Szkoda, ale może w tym roku zima tuż, może coś się pomyśli. Nie pamiętam, zima była dawno, zimą jednak rzadziej się jeździ na lotnisko. Ale jeżeli faktycznie coś ciekawego przylatuje, albo po prostu jest fajna pogoda, albo ma się po prostu chęć, no to się jedzie na to lotnisko. Ogrodzenie wcale nie jest zawalone śniegiem. Można tak samo jak latem robić przez płot zdjęcia samolotów w locie. Dodatkowo zimą jest fajne oświetlenie, bo na przykład samoloty są podświetlone jeżeli słońce świeci, to światło słoneczne się odbija od śniegu i podświetla bebechy samolotu. Ja tak mówię bebechy. Chodzi o nie wnętrzności, ale o spód samolotu po prostu. Niekiedy widać fajnie brud, jak to podwozie się tam chowa, te klapki i z tych szczelin jak takie smugi brudu ciemnego. No ja nigdy nie ukrywałem, że to miejsce jest moim ulubionym w ogóle na całym świecie. Także nie zamieniłbym go na żadne inne, do robienia zdjęć, do spędzania czasu wolnego, do realizowania swojej pasji, zainteresowań. Ruch jaki jest, taki jest. Nie jest najgorzej, ale nie liczy się ilość. Liczy się atmosfera, klimat. Jestem przywiązany do tego miejsca.